Nowelizacja prawa znaków towarowych to proces, który zaczął się w Polsce w 2016 roku. Dlaczego prawo znaków towarowych się zmienia? Reforma ma na celu ułatwić Ci rejestrację znaków towarowych oraz zarządzanie nimi. Dodatkowo zwiększy pewność prawną i przewidywalność, jednocześnie zmniejszając różnice w systemach znaków towarowych innych krajów Unii Europejskiej. Nowelizacja pozwala na zgłaszanie znaków towarowych nie tylko w postaci graficznej, przyspieszenie procedury rejestracyjnej nawet do 5 miesięcy od daty zgłoszenia znaku, łatwiejsze przedłużenie ochrony znaku towarowego o kolejne 10-letnie okresy, skorzystanie z dodatkowych uprawnień w razie naruszenia Twojego prawa do znaku towarowego. Nowa procedura pozwoli Ci na zgłoszenie znaku towarowego nie tylko w postaci graficznej, ale również w innych formach. Pozwoli Ci to na proste przedstawienie znaku dźwiękowego, ruchomego, multimedialnego czy holograficznego. Przykładowo, jeśli chcesz zgłosić dźwiękowy znak towarowy, możesz użyć pliku w formacie MP3 czy MP4. Możesz go przesłać zarówno w formie elektronicznej, jak i na płycie CD, DVD czy innym nośniku danych. Do tej pory taki znak należało przedstawić za pomocą grafiki, np. zapisu nutowego. Pojawiły się również nowe typy znaków, takie jak znak multimedialny, czyli znak łączący w sobie zarówno obraz, jak i dźwięk, oraz deseń, czyli znak zawierający regularnie powtarzające się elementy. Pozwala Ci to na budowanie swojej marki nie tylko z użyciem znaków tradycyjnych, takich jak nazwa firmy czy logo, ale również z wykorzystaniem innych elementów. Wprowadzono też nową regulację w sprawie znaków towarowych gwarancyjnych. Od teraz, nawet jako osoba fizyczna, możesz zgłosić znak towarowy, który będzie certyfikował dane towary w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji czy jakości. Takiego znaku nie może jednak używać sam zgłaszający, jeśli produkuje on te same towary czy usługi. Od 15 kwietnia 2016 roku przed Urzędem Patentowym RP zastąpiono poprzedni system badawczy na rzecz nowej praktyki. Co to oznacza dla Ciebie? Urząd nie bada już samodzielnie kolizji znaku zgłoszonego ze znakami wcześniejszymi. Dzięki temu procedura rejestracji znaku może zostać skrócona nawet do 5 miesięcy. Kolizja pomiędzy znakami badana jest dopiero, gdy właściciel znaku wcześniejszego złoży sprzeciw. Ochrona oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia i określeń tradycyjnych dla wina również została rozszerzona. Teraz takie oznaczenie może być podstawą do wniesienia sprzeciwu wobec znaku towarowego. Nowelizacja ułatwi Ci przedłużenie prawa ochronnego na Twój znak towarowy. Teraz wystarczy, że wniesiesz opłatę za kolejny okres ochronny. Co więcej, co najmniej 6 miesięcy przed terminem wyślemy Ci przypomnienie o przedłużeniu Twojego prawa. Jako właściciel znaku towarowego masz również więcej uprawnień w celu dochodzenia swoich roszczeń. Możesz zakazać podmiotom trzecim wprowadzania towarów będących w tranzycie, które naruszają Twoje prawa własności intelektualnej na terytorium każdego z krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo, teraz możesz zwrócić się o zaprzestanie naruszenia Twojego prawa nie tylko do bezpośredniego naruszyciela, ale również do pośrednika. Pamiętaj, że teraz Urząd nie bada kolizji znaku zgłoszonego ze znakami wcześniejszymi z własnej inicjatywy. Robi to dopiero, gdy do sprawy wpłynie sprzeciw. Nie musisz już przedstawiać swojego znaku w formie graficznej. Możesz załączyć przykładowo plik multimedialny czy dźwiękowy. Możesz przedłużyć prawo ochronne na Twój znak towarowy, jedynie płacąc odpowiednią opłatę. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej.